No i dzień dobry, dobry wieczór. Na tym kanale już kilka razy wracałem do tematu aplikacji i urządzeń związanych ze Smart TV, ale od jakiegoś czasu się zastanawiałem, jak wygląda ten system od Amazona, Fire TV. Jakie tam są dostępne aplikacje, czy są dostępne wszystkie te aplikacje, są dostępne takie przynajmniej do streamingu, które są dostępne na Google TV. No i stwierdziłem, że zakupię sobie takie urządzenie, więc od razu mówię, że nie jest to żadna recenzja sponsorowana. Kupiłem to urządzenie na Amazonie. Ta wersja, która tu przed Wami leży, to jest wersja Full HD. W sprzedaży jest też Fire Stick 4K drugiej generacji. Tym nowszym jest nieco mocniejszy procek. No i różnią się przede wszystkim ceną. Ten w wersji Full HD jest w tej chwili za niecałe 240 zł. Ten 4K w tej chwili to 379,99. Linki do obu będziecie mieli w opisie. Jeżeli będziecie chcieli skorzystać z nich, to będzie mi bardzo miło. Zobaczmy, jak wygląda ta przystawka w środku, no bo co by to była za recenzja bez unboxingu. Hello, bonjour, halo, hej, cześć. Mamy tutaj instrukcję startową, nawet w języku polskim. Zasilacz, kabelek, USB, sam stick, pilocik, dwie bateryjki, no i taki krótki przedłużaczek. Dzięki temu, jak macie gdzieś na przykład mało miejsca, to można sobie go wtedy wpiąć. No i zobaczymy teraz, jak to działa. Samo aktualizowanie urządzenia trwa około 45 minut. Nikomu nie powinno sprawić problemu, ono jest bardzo intuicyjne. W tym czasie, kiedy już aktualizujemy sobie urządzenie, łączymy też pilota z naszym telewizorem i instalujemy aplikację i dzięki temu mamy pilota od samego Fire TV, który przynajmniej w moim przypadku z dosyć starym telewizorem Samsungiem fajnie się zgrał, bo mogę i wyłączyć telewizor i włączyć, mogę regulować głośność albo całkowicie wyciszyć. Fajne jest też to, że mamy tutaj pilota w telefonie, dzięki temu na przykład jak gdzieś zabierzemy sobie Fire'a, to na przykład na wakacje, a zapomnimy pilota, to możemy sterować tym pilotem. No i całe okno główne Fire TV. Na górze podpowiedzi z aplikacji, z różnych serwisów, to jest istotne, że tutaj są podpowiedzi z różnych serwisów. Mamy tutaj Kanal Plus, Prime, Arte TV, Prime znowu. Tutaj mamy Lunę, czyli aplikację do grania w chmurze od Amazona, Max, znowu Prime. Tutaj na tym panelu takim głównym mamy przełączanie przez menu Start, wyszukiwanie, gry, no i tutaj moje, tylko wejdę jeszcze tutaj w to wyszukiwanie. Tutaj mamy filmy, seriale i programy, filmy akcji, gry, różne kategorie i to, co jest istotne, to kiedy wejdziemy w którąkolwiek z tych kategorii, to głównie znajdziemy tu podpowiedzi z Prime'a. Są tu też podpowiedzi z innych aplikacji, tutaj jest na przykład Disney+, tutaj mamy z Maxa, ale generalnie widać, że większość podpowiedzi to są podpowiedzi z Prime'a i trudno się dziwić, bo przecież to jest cały system od Amazona, czyli właśnie od Prime'a. Wyszukiwać możemy oczywiście tutaj też głosowo za pomocą pilota, natomiast możemy to wyszukiwać tylko i wyłącznie w języku angielskim. Tu na tej głównej belce mamy właśnie wszystkie swoje aplikacje, które przypinamy i możemy właśnie mieć skróty takie do tych, które najczęściej używamy. Wystarczy przejść tutaj na końcu, na prawej stronie właśnie do tego menu aplikacji i wystarczy przycisnąć na przycisk na pilocie, aby sobie poprzesuwać, przenieść, ukryć, odinstalować, zaktualizować, cokolwiek. Stąd też możemy przejść do biblioteki aplikacji. Aplikację na Fire TV oczywiście instalujemy z App Store'a. Tutaj również możemy wszystko sobie wyszukiwać po kategoriach, ale w tych polecanych, kiedy tylko tu przejdziemy, to zobaczymy, że jest tutaj większość znanych nam aplikacji i one są już tutaj dostępne. Wiem, że jeszcze kilka lat temu, kiedy Prime startowało w Polsce, wielu tych aplikacji nie było, natomiast tak jak widać, no tutaj te aplikacje już tak naprawdę popularne w większości tutaj znajdziemy. Problem jest natomiast z aplikacją Sky Showtime. Ja akurat korzystam również z tego serwisu i niestety nie mogę tego zainstalować. Jest tu jakiś błąd, bo jak wchodzę sobie tutaj w zgodne urządzenia, to tak jakby pokazuje, że jest to zgodne z moim urządzeniem, ale nie mogę go tutaj zainstalować. I teraz, kiedy przejdziemy tutaj na samym końcu, na tym panelu głównym do opcji ustawień, tutaj mamy wszystkie ustawienia naszego urządzenia i oczywiście warto je sobie przeklikać, natomiast tu przejdziemy do aplikacje. Tutaj mamy zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami i widzimy, że mamy dostępnego miejsca jeszcze 506 MB z 535 GB. Przy czym mieliśmy informację, że tutaj mamy dostępne 8 GB, więc
jest to troszeczkę niespójne. Faktycznie gdzieś nawet była na stronie Amazona taka informacja, że tej pamięci może być mniej niż jest deklarowane. Fire TV ma jeszcze jedną fajną funkcję i generalnie jest to funkcja w Prime Video i żeby ją pokazać, muszę przejść do Prime'a i muszę wejść w jakiś film, powiedzmy, że będą to Boysi. I kiedy jesteśmy już w trakcie oglądania, zapauzujemy tutaj na sekundkę, od razu widzimy na dole, że kiedy naciśniemy ten przycisk z tymi 3 kreseczkami, mamy do wyboru różne opcje. Mamy tutaj do wyboru audio, wersję napisów, możemy zacząć od początku albo obejrzeć następny odcinek, a po naciśnięciu klawisza do góry widzimy opcję X-Ray i tutaj możemy przejść do specjalnej takiej zakładki, możemy zobaczyć, kto gra w danej scenie, oczywiście przejść i poczytać sobie o nich więcej, możemy sprawdzić obsadę, możemy sprawdzić jakie są dodatki do tego, muzykę i różne ciekawostki. Kiedy wejdziemy, nawet klikniemy w którąkolwiek tych ciekawostek, to możemy od razu przeskoczyć do sceny, w której dana ciekawostka się odbywa i tą ciekawostkę od razu sobie sprawdzić. Na pewno to, co jest ciekawe i to, co daje przewagę tutaj, jeżeli chodzi o sam ten stick Fire TV, jest Luna. Dostęp do Luny jest właśnie z poziomu tego sticka. No i tutaj widzimy, że mamy dostęp nie tylko właśnie do Luny, ale gier na przykład Ubisoftu, Prime Gaming czy z GOG'a. Mamy to wszystko też pokategoryzowane. Grać możemy za pomocą kontrolera na Bluetooth'a, nawet możemy tutaj, widzicie, spiąć sobie kontroler z Xboxa czy za pomocą smartfonu. No i kiedy mamy już sparowany kontroler, możemy pograć. Jak widzicie, wszystko tutaj działa dosyć płynnie, nic się nie tnie, więc dla tych, którzy akurat z tego powodu kupią sobie sticka, na pewno będzie to jakiś dobry argument. No i tak krótko podsumowując, stick ma swoje i plusy, i minusy. Z plusów to na pewno jest płynność jego działania, dostęp do Luny, czyli tego serwisu do gier w chmurze od Amazona. Minusem jest na pewno ograniczona ilość miejsca. Czy go kupić, czy to akurat wybrać tego, ja tą decyzję zostawiam Wam. Jeżeli będziecie szukali sticka dla siebie, czy w ogóle jakiejś przystawki dla siebie, to polecam Wam filmy, które znajdziecie linki w opisie. Nagrałem kilka innych filmów na ten temat. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, co myślicie o tym sticku, który Wy byście wybrali. A na dzisiaj dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia, hej, cześć.